Rockstar to chyba jedyna firma, która może sobie pozwolić na wydawanie gier raz na kilka lat i w zasadzie ze 100% pewnością można stwierdzić, że będzie to sprzedażowy hit. Gry sygnowane marką Rockstar to też ewenement na rynku, jeśli chodzi o długość życia. To tytuły, o których mówi się latami po premierze, a gracze wciąż chętnie do nich wracają. Po niezwykle ciepło przyjętym GTA V postanowiono powrócić na dziki zachód i wydać drugą część Red Dead Redemption, która w zasadzie jest częścią trzecią lub czwartą, jeśli doliczymy Undead Nightmare. Gra okazała się ogromnym hitem, choć nie tak dużym jak GTA V, ale wystarczającym, aby w 3 dni zarobić $725 milionów. Całkiem nieźle jak na tytuł, który w pierwotnej wersji miał mieć latającego gościa w stroju kurczaka. Red Dead Redemption 2 jest sandboxem, choć patrząc jak Rockstar podszedł do znanej formuły sandboxów, można rzucić stwierdzenie, że to antyteza dzisiejszych piaskownic. Podejście, które się opłaciło, wrzuciło sporo świeżości w skostniały rynek otwartych światów i przede wszystkim nie męczy milionami podobnych zadań, bezsensownych znajdziek i questów nie wnoszących zupełnie nic do świata. Rockstar dokonał wręcz niemożliwego, dając solidną, długą i wciągającą fabułę singleplayerową ze świetnymi zadaniami pobocznymi, które trwają nierzadko przez cały czas gry z zachowaną ich logiczną ciągłością. Śmiem powiedzieć, co nie spodoba się zapewne wielu, że Rockstar zrobił to lepiej niż Redzi w Wiedźminie 3. Owszem, gry dzieli kilka lat, do tej pory Wiesiek stanowił wyznacznik dobrze rozpisanych zadań i fabuły, ale w mojej skromnej opinii Red Dead Redemption 2 podniósł poprzeczkę wyżej. W zasadzie tak wysoko, że dla wielu deweloperów wręcz nieosiągalną, ale po kolei. Akcja gry dzieje się przed częścią pierwszą. Przejmujemy rolę Artura Morgana, członka gangu Dutcha van der Linda, do którego też należy znany John Marston, który w tej historii pełni rolę drugoplanową. Akcja gry zaczyna się po tym, jak gang po niezbyt udanym skoku w mieście Blackwater zmuszony jest do ucieczki ze swojej kryjówki w góry. Po tym dość długim wprowadzeniu ekipa będzie przemieszczała się po 5 fikcyjnych stanach Stanów Zjednoczonych Ameryki z jednym rozdziałem, gdy akcja rzuci nas w zupełnie nową miejscówkę. W zasadzie od samego początku cała mapa stoi przed nami otworem. Można wsiąść na konia i pognać w kierunku zachodzącego słońca w poszukiwaniu przygód. Motyw poszukiwania przygód jest bardzo ważny, gdyż gra nie narzuca nam nachalnie, co mamy robić. Owszem, na mapie są znaczniki misji, które pchają fabułę do przodu i od czasu do czasu zadań pobocznych. I w zasadzie to wszystko. Cała reszta zależy tylko i wyłącznie od nas. To jedna z pierwszych antytez dzisiejszych sandboxów. Totalna wolność bez narzucania czegokolwiek. Przemierzając Arturem ogromną lokację, natkniesz się na losowe przygody, których możesz się podjąć, zignorować je lub totalnie poprowadzić je wedle własnego uznania. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym opowiedzieć wam jedną z takich generycznych przygód. Natknąłem się na jakąś babkę, którą przygniótł koń. Jako że ogólnie jestem dobry ziom, wyciągnąłem ją spod habety i zaoferowałem przewiezienie do rodzinnego miasta. Podczas szalonej jazdy koniem strzeliłem baranka o drzewo, przez co kobieta spadła i zaczęła uciekać przede mną jak przed jakimś psychopatą. Jako że nie chciałem, żeby wyszła na jaw moja niekompetencja, złapałem ją na lasso i postanowiłem utopić w rzece. Jednak gdy już sobie swobodnie pływała w wodzie, przypomniałem sobie, że mówiła coś tam o córce, więc puściłem ją wolno. To jedna z dziesiątek, jeśli nie setek, zupełnie dowolnych historii, która mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Mogłem ją zastrzelić na miejscu i zabrać dolary, mogłem zawieźć na miejsce lub totalnie olać całą sytuację. Najlepsze jest to, że takich przygód jest multum, a podczas kilkudziesięciu godzin ani jedna się nie powtórzyła. Czy będzie to wysysanie jadu z rany jakiegoś menela, czy pomoc w otworzeniu sejfu niezbyt ogarniętym robusią, czy przeprowadzenie rozbrykanego konia jakiemuś wieśniakowi. Zaczątek takiej historii otwiera multum możliwości, które możesz dowolnie modyfikować. Ba, w jednej z takich sytuacji możesz nawet obserwować amputację ręki u jakiegoś nieszczęśnika. I ponownie, jest to całkowicie dowolne. Tak duża dowolność w podejmowaniu decyzji poddaje pod ocenę naszą moralność. Gra ani nie gani, ani nie premiuje twoich zachowań. Czy będziesz najbardziej odrażającym bandziorem, zabijającym i okradającym wszystko, co się rusza i nie rusza? Czy dobrym Samarytaninem pomagającym ludziom w opałach? Wybór należy wyłącznie do ciebie, a Rockstar sprytnie naszą moralność poddaje próbom, wręcz z mistrzowskim wyczuciem. Czy na jakimś zadupiu okradniesz jakiegoś lumpa z mapy skarbów i go zastrzelisz, bo przecież nikt się nie dowie?
Czy puścisz go wolno, pozwalając mu gonić za marzeniami? Rób co chcesz. Obok misji pobocznych są misje fabularne, które zrealizowane są fantastycznie. Choć tutaj są to klisze z kowbojskich filmów. Widziałeś jakąś akcję w westernie? Zapewne znajdziesz ją w Red Dead Redemption. Napady na banki, przejmowanie dyliżansów, desperackie ucieczki, awantury w salonach, wysadzanie mostów, pojedynki na rewolwery w samo południe czy nocne zabójcze podchody z paleniem całych plantacji. Jest tutaj wszystko, a każda z misji jest rewelacyjnie zaprojektowana, tak abyś był w sercu akcji, ale przy okazji miał świadomość, że jesteś tylko trybikiem w maszynie, którą jest twój gang. Tutaj niestety dowolności dużej nie ma, ale zrzucam to na karb przeprowadzenia nas przez świetnie rozpisane zadania i doświadczenie pełni doznań. Rockstar słynie z ogromnej ilości zadań pobocznych w swoich grach. Tak jest i tutaj, choć nie są to ilości rozrywek, jakimi mogło poszczycić się Los Santos. Na pierwsze miejsce wysuwa się polowanie, tropienie zwierzyny, skórkowanie okraszone odpowiednią animacją, zbieranie zasobów i późniejsze smażenie czy gotowanie potraw z upolowanych zwierzaków. Żywność i specyfiki wpływają z kolei na nasze usprawnienia w walce. Obowiązkowo jest granie w gry hazardowe i zrobione jest to tak dobrze, że pierwsza partyjka pokera trwała w moim przypadku 2 bite godziny, bo zostało to tak dobrze rozwiązane. Jest granie w 5 palcy, czyli stukanie nożem pomiędzy nimi, część zapewne z was wie o co chodzi. Jest gra w domino, blackjacka, możemy poszukać bandytów z plakatów, połowić ryby czy zapolować na legendarne zwierzęta, które dadzą futro do unikalnych ubiorów. Są jeszcze obozowiska bandytów, całkowicie opcjonalne napady na pociąg, dyliżansy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby we własnym zakresie obrabować bank czy jakikolwiek sklep lub chałupę w zasięgu wzroku. Obok tego możemy wykonywać normalne, życiowe czynności, odwiedzić fryzjera, wziąć kąpiel, co też jest dość znaczącym elementem, zawitać do rusznikarza, gdzie obok kupna broni możemy w dość sporym zakresie zmodyfikować posiadany oręż, dobierając nawet krój słojów na drewnianej kolbie, szaleństwo. Jest jeszcze rozbudowywanie obozowiska naszego gangu, upiększanie go przeróżnymi elementami, możemy odwiedzić pierwsze kino, czy iść do teatru i pooglądać sztukę. Ilość dostępnych możliwości robi wrażenie, ale nie przytłacza. Jest to spowodowane tym, że kolejne elementy są wprowadzane z czasem, a ponieważ są one logicznie umiejscowione w świecie gry, przyjmujemy je na miękko, bo tak by było w realnym świecie. Ta realność w oddawaniu świata i wszelkich aktywności nie wszystkim przypadnie do gustu. To kolejna antyteza dzisiejszych sandboxów. Nie ma szybkich podróży, możesz co prawda udać się gdzieś przy pomocy pociągu, ale w większości wypadków będziesz sam musiał pędzić na koniu w wybrane miejsce. A trzeba przyznać, że twórcy tego nie ułatwiają. Lasy, strome zbocza, rzeki, bagna wymagają ciągłego zaangażowania podczas podróży. Nie odblokujesz magicznej wieży, która przeniesie cię w kilka sekund na miejsce. Nawet rozpoczynając misję fabularną, bardzo często trzeba najpierw dotrzeć do celu. Choć tutaj uczciwie przyznaję, że autorzy miejscami zastosowali pewien skrót. Tutaj przypomina mi się też sytuacja, kiedy podczas misji towarzysz zapytał, czy ukradniemy konia, aby dotrzeć gdzieś szybciej. Nie zgodziłem się i przez kilkanaście minut dymaliśmy z buta. Do tego dochodzą różne animacje naszych poczynań. Smażenie mięsa na ognisku również wymaga naszej ingerencji. Skórkowanie zwierząt okraszone jest realistyczną animacją faktycznego zdejmowania skóry ze zwierzyny. Nie można tego przyspieszyć albo pominąć. Jest to wpisane w część mechaniki gry. Przez te wszystkie elementy gra wydaje się być rozwleczona i powolna. I tak, tempo gry jest powolne, potęgowane przez fantastyczny soundtrack. Jeśli byłeś nastawiony na szaleńczą akcję i adrenalinę, to tak, są takie elementy, ale nie jest ich w nadmiarze. Za to dużo jest kontemplowania przyrody, gdy galopujesz na swym wiernym rymaku. Ja kupuję tą konwencję z marszu, ale nie wszystkim to się spodoba. Patrząc na RDR 2 przypomina mi się film Truposz Jima Jarmusza z Johnny Deppem, który też był westernem, ale zupełnie innym niż wszystko, co do tej pory widziałeś. Rockstar postarał się, aby osoby, które spotkamy na naszej drodze, zapadły w pamięć. Każdy z członków gangu ma osobowość i śmierć któregokolwiek z nich boli. Zwłaszcza, że z każdym jednym przeżyjesz jakieś przygody. Również postacie z questów pobocznych to warci zapamiętania dziwacy, wykolejeńcy czy po prostu zwykli ludzie, którzy znaleźli się w ekstremalnych sytuacjach.
Jest też polski akcent, gdy spotkamy jednego z dłużników gadającego w naszym języku, czy polską śpiewaczkę w teatrze. Takie elementy niezwykle cieszą, ale trzeba przyznać, że historie NPC-ów też ewoluują. Na przykład raz musimy odebrać dług od jakiejś rodziny. W zależności od naszych poczynań, historia tej rodziny będzie się przewijała podczas trwania gry, a ich losy, które są konsekwencją naszych poczynań, możemy obserwować samemu. Otwarty świat gry również zachwyca przygotowaniem. Mamy dziesiątki gatunków zwierząt, od żab po bizony. Każde można upolować i przerobić na kotlety. Są aligatory, ptaki. Przemierzając prerię masz wrażenie, że świat żyje, a nie jest tylko pustym miejscem, po którym musisz swoje wydreptać. Wystarczy odwiedzić jedyne duże miasto, Saint-Denis, aby doznać szoku kulturowego. Z jednej strony łażenie po łajnie i ganianie za jeleniami, z drugiej tętniące życiem miasto z tramwajami i infrastrukturą. Oddaje to doskonale kontrast pomiędzy życiem w mieście, a byciem typowym poszukiwaczem przygód na spalonym słońcem preriach. Skoro o pogodzie, ta też jest zmienna. Podczas burzy targane wiatrem drzewa wyglądają świetnie, choć na mój gust zmiana pogody występuje zbyt gwałtownie i szybko. Ale to jest detal. A jeśli już jesteśmy przy detalu, Rockstar nie od dziś jest tym mistrzem. To malutkie, czasami mikroskopijne elementy, dzięki którym tak bardzo kochamy ich gry. Słynne kurczące się końskie jaja w śniegu pokazują właśnie, jak bardzo napakowano takimi malutkimi elementami świat gry. Arthur, gdy zarzuci sobie zabite zwierzę na ramię, potem ma okrwawioną koszulę i nierzadko twarz. U polowanej zwierzynie dokładnie widać dziury wlotowe i wylotowe po pocisku. Gdy wytarzamy się w błocie lub łajnie, ludzie będą zwracać nam uwagę. Podobnie jak u wieśka rośnie zarost, a modelowanie fryzury i brody jest zależne od jej aktualnej długości. Gdy pobijesz właściciela jakiegoś sklepu podczas rabunku, następnym razem będzie miało bandażowaną głowę i zapewne cię rozpozna. W zależności od tego, ile nabojów wystrzelamy, zmienia się ich ilość nanoszonej przez bohatera bandolierze. Czy taki detal jak przeładowywanie ręcznie po każdym pocisku każdej broni. To tylko czubek góry lodowej. Odkrywanie tych nieistotnych, wydawałoby się, elementów przynosi wielką frajdę i pokazuje, jak bardzo Rockstar przykłada się do tworzenia swoich gier. Gra oczywiście korzysta z pomysłów z wcześniejszych części, a więc z charakterystycznego Deadeye, czyli spowolnienia czasu, w którym można oznaczać przeciwników, a Arthur automatycznie ich wyeliminuje. Deadeye doczekał się 3 ulepszeń, w tym ostatnim podświetlane są newralgiczne punkty przeciwników. Samo strzelanie jest specyficzne, z jednej strony bardzo agresywny auto-aim, z drugiej czasami ciężko w cokolwiek trafić. Oczywiście można sobie wyłączyć te wszystkie ułatwienia wedle własnego uznania. Było słodko, ale nie wszystko jest takie, jak być powinno. Z początku przeklniesz interfejs, do którego długo trzeba się przyzwyczajać. Zupełnie czasami nietrafione pomysły typu jednym przyciskiem grabimy ciała, innym zbieramy przedmioty, czy częste sytuacje, gdy chcemy kogoś pozdrowić i strzelimy mu w bebechy z biodra. Z czasem sterowanie wchodzi w krew, ale wymaga sporej czujności, aby nie odwalić jakiejś maniany. Jak ja, gdy chciałem wskoczyć na konia w środku miasta, a zacząłem dusić jakiegoś lumpa, co postawiło całą pobliską policję na nogi. Sam nie wiem, jak by to można było zrobić lepiej. Ogrom możliwości wymagał tego, aby każdy przycisk na padzie posiadał kilka funkcji, w zależności od tego, co trzymamy w ręku. Jeśli chodzi o oprawę graficzną, Rockstar nie przesadził z kolorami. Te często są sprane, dzięki czemu nie mamy wrażenia uczestniczenia w festynie disco polo, ale w faktycznym życiu kowboja wyjętego spod prawa. Często wspominałem przy okazji gry serial Deadwood, który był tak różny w stylistyce od westernów Ennio Morricone, ale wydawał mi się bardziej naturalny. Podobnie jest tutaj. Dziki Zachód był niebezpiecznym i nieprzewidywalnym miejscem i znajduje to odzwierciedlenie w grze. Samotny wędrowiec raczej nie przywita cię serdecznie i nie zaprosi do ogniska, tylko wyciągnie strzelbę, a w końcu zacznie strzelać. Naturalność i realizm były celem przewodnim przy powstawaniu Red Dead Redemption 2 i widać to na każdym kroku. Wersja, którą ogrywałem na Xbox One X, działa w natywnym 4K. Zasięg generowanej grafiki jest zaiste imponujący, szczególnie gdy stoisz na jakiejś górze i patrzysz w dal. Oprawa zachwyca detalami, wystarczy odwiedzić pasera i pooglądać produkty, które ma na sprzedaż, czy rusznikarza.
Każde pudełko, każda etykieta nawiązuje do epoki i to robi wrażenie. RDR 2 to też gra, w której dominują ogromne puste przestrzenie, w których nie ma nic poza fauną i florą. Nie ma sytuacji, gdzie co 200 metrów masz jakąś aktywność, jak w Assassin's Creed. Tutaj poza całkowicie losowymi zdarzeniami na preriach nie znajdziesz nic. Ale ma to swój urok i ponownie powiem, nie przytłacza ilością miernych zadań czy questów. Wzorem GTA 5 dodano możliwość grania w trybie FPP, choć przyznam, że mnie to zbytnio nie przypadło do gustu i poza sprawdzeniem jak to działa, więcej do tego trybu nie powróciłem. Jeśli chodzi o grafikę i animację postaci, Rockstar od lat jest w czołówce deweloperów i tutaj nie jest inaczej, to najwyższa klasa. Red Dead Redemption 2 to gra, która idzie własnymi torami, w pewien sposób wyznacza nowe kierunki rozwoju otwartych światów, ale wątpię, aby ktokolwiek miał jaja, by nią podążyć. Rękawica rzucona przez Rockstar nie zostanie podjęta, gdyż nawet nie jestem w stanie wymienić dewelopera, który by temu podołał. Dziki Zachód, który przemierzamy Arturem, jest inny niż to, co znasz z filmów i innych gier. Może dlatego, że jest prawdziwy i nie ma tutaj romantycznego odjeżdżania w stronę zachodzącego słońca. To brutalny i twardy świat, gdzie słabi giną, a silni biorą to, na co mają ochotę, gdzie prawo często jest tylko umowne. Dawno tak dobrze się nie bawiłem z grą, która wyssała ze mnie kilkadziesiąt godzin i wciąż wracałem po więcej. Gdzie każde zadanie było inne, do tego ciekawe i często z dalej płynącymi konsekwencjami, gdzie świat przedstawiony miał taką dozę realizmu jak w żadnej innej grze. Wreszcie gdzie pozorny spokój i rozleniwienie były kwintesencją całego klimatu. Red Dead Redemption 2 to mistrzowski tytuł, w którym spędzicie wiele godzin, nie nudząc się ani chwili. Bez znaczników, skrzynek, wież, czy całego tego innego bagażu pseudoaktywności, które nie są ani fajne, ani zajmujące. RDR 2 to dowód, że można zrobić długą i wciągającą grę, opierając się jedynie na ciekawych zadaniach i fabule, bez narzucania graczowi czegokolwiek, bez skalowania poziomu trudności, bez implementowania mechanik, które bardziej przeszkadzają niż pomagają. Polecam. W mojej opinii to gra roku 2018, ale też zauważcie, że jestem psychofanem Dzikiego Zachodu i patrzę na to przez pryzmat miłośnika tego typu klimatów.